Dzień dobry, witam Was serdecznie z Jastrzębia Zdroju. Trzecia runda Pucharu Polski w kolarstwie górskim w Formule Olimpijskiej Cross Country. Finał, jeśli chodzi o kwalifikację wewnętrzną na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Znamy już rozstrzygnięcia, bo Krzysztof Łukasik i Paula Gorycka w elicie pojadą, ale czekamy na to, kto będzie tym rezerwowym zawodnikiem. Przed nami zmagania na pięknej, widowiskowej rundzie w ośrodku wypoczynku niedzielnego. Runda ma około 4 km długości, 120 metrów przewyższenia. Są na niej elementy techniczne, no i dodany w tym roku gap, czyli skok. Sporo mówiący o tym, jak zmieniają się trendy w kolarstwie górskim, bo coraz więcej jest tych skoków. Zapraszam na materiał przygotowany we współpracy z Trezado. Grupa kolarska Wiktoria Rybnik. Mituto AZS Bratysławia Wrocław. Warszawski Klub Kolarski. UKK Praski. Sklep Komet Śrem. KS Lubojskowie na biała. Zaczynamy dzień oczywiście od udania się do biura zawodów. Oznakowane strzałki nam wskażą, gdzie zmierzamy. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda po odbiór numerów i od zaplecza od organizatora. Biuro zawodów zawsze ważny element przed startem. Musimy udać się do biura zawodów i odebrać m.in. chip i potwierdzić start. Podpisujemy oczywiście to, co tutaj mamy się zgodzić. Przygotowane całe pakiety startowe dla drużyn, a indywidualnych zawodników każdy odbiera takie oto numery startowe. Tutaj rano o godzinie 8 była odprawa, m.in. w tych miejscach i na tej pięknej ściance sponsorskiej były obecni przedstawiciele zawodów, sędziowie i organizatorzy, którzy powiedzieli, ile mamy rund, jakie są zagrożenia na trasie i inne obowiązkowe rzeczy, które na porannej odprawie miały miejsce. Zapraszam dalej zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza. No, trener mechanik rodzic, dokładnie. No, wszystkie funkcje, które są potrzebne zawodnikowi w obsłudze, nie tylko zawodnikowi, którego najbardziej dopinguje, czyli mojego syna Brunona, ale też po całego zespołu. Rano dopilnować, żeby chłopaki zjedli dobre śniadanie, cały zespół. Potem technicznie wszystkie sprzęty są sprawne. No i potem opieka na boksie, wsparcie też merytoryczne, psychiczne, żeby zawodnik też czuł się bezpieczny, wiedział, w każdej chwili mógł do kogoś podejść i zapytać. No plus kierowca. Przywieźć wszystkich, zawieźć, odwieźć bezpiecznie. Kończymy zabawę w Jastrzębiu i zaczynamy pracę trenerską właśnie z Jackiem Kłeczkiem i Tomkiem Leśniakiem. Będziemy przygotowywać za chwilę elitę i nasze młodziczki, także z roboty do roboty. Wiemy, co powiedzieć po trasie, dlatego się ścigamy. Skręciłem tydzień temu kostkę, nie mogłem się dzisiaj ścigać, ale oczywiście przyjechałem z młodzieżą, żeby mogli się sprawdzić na supertrasie w Jastrzębiu. Dzisiaj na boksie technicznym, pomagam im w razie awarii. No tyle, cieszymy się, że możemy przyjeżdżać na takie fajne trasy, że ktoś wkłada w to serce. Trener, instruktor to nie tylko cyferki. 50% mojej pracy to jest Training Peaks, rozpisywanie treningów, ale drugie 50% to praca na trasie, na przeszkodach. Ja muszę dawać przykład. Trasy są jakie są, więc sam muszę się podszkalać, poprawiać swoją technikę, żeby tutaj młodzież podciągać. Podczas wyścigu oczywiście jestem zawodniczką, ale jestem też wsparciem dla mojego narzeczonego, który prowadzi kanał na YouTubie, też fajnie pokazuje od drugiej strony te kolarstwo, od strony zaplecza. Więc Będziesz też jeszcze na boksie? na szczęście nie, to jest zbyt stresujące zajęcie dla mnie. Wiesz co, dzisiaj biegam tak naprawdę i na bufecie, na boksie technicznym, biegam troszeczkę, kręcę materiały i oczywiście dopinguję, bo doping dla zawodników jest najważniejszy, tym bardziej, że trasa Pucharu Polski w Jastrzębiu z roku na rok jest coraz lepsza. Tutaj Tomek Kubala dba, żeby ta trasa była naprawdę soczysta i żeby się działo i zaskakiwała nie tylko zawodników, ale także takich ludzi jak ja z obsługi technicznej, trenerów, także dzieje się. Wszystkim polecam, nawet tym, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił. Wyścig elity kobiet, 7 okrążeń do pokonania. Panie miały przejechania 16 zawodniczek elity kobiet U23 w stawce. Wyścig na zakładkę z kategorią junior i juniorka młodsza. Od samego początku oddzieliła się tutaj podgrupka Gabriela Wojtyła i Matylda Szczecińska, ale mocno naciskała Zuzanna Krzystała, Aleksandra Podgórska i kolejny grupce Antonina Białek i Klaudia Czabok z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Pasjonujący pojedynek między Gabrielą i Matyldą rozstrzygł się dopiero na ostatniej rundzie, kiedy to Matylda
po raz kolejny zaatakowała i zdołała na tej trasie, na której niełatwo wypracować przewagę, dojechać na metę 9 sekund przed Gabrielą Wojtyłą. No, z mojej perspektywy wyglądało, myślę, że podobnie. Już na wyścigu w sumie miałam taką myśl, że kurczę, pewnie fajnie się to ogląda, jak my tak jedziemy do samego końca, żaden tak naprawdę nie chce odpuścić. Tutaj no, walka była tak naprawdę o tutaj to miejsce rezerwowe. Myślę, że każda z nas czuła to gdzieś z tyłu głowy, że właśnie my we dwie o to powalczymy. Jak dałyśmy sobie fajny taki trening pucharowy, jadąc tak naprawdę do samego końca razem i trzymając naprawdę moim zdaniem super mocne tempo, także też dziękuję Gabrysi za naprawdę świetną jazdę, no i wszystkim kibicom za tutaj wspaniałą atmosferę. Walka była wyrównana, myślę, że o jeden atak za dużo, ale na tym polega sport. Przegrywam z honorem, szkoda, bo marzyłam o tym, żeby po pierwsze jechać na igrzyska, a po drugie chociaż być rezerwowym, ale myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze. Jechałam swoim tempem, też czekałam co będzie, bo te ostatnie wyścigi były jakie były, wiadomo. Bardzo długi wyścig wyszedł. Długi, ale ja nie narzekam, bo ja lubię długie. Wyścig elity kobiet, pierwsza piątka na miejscu pierwszym Matylda Szczecińska, Mitutoyo, AZS Wratysława Wrocław, druga Gabriela Wojtyła, Superiorzator, trzecia Zuzanna Krzysztofa, Phoenix Cycling Team, czwarta Aleksandra Podgórska, Klub Sportowy Sternogórska Grupa Rowerowa i na miejscu piątym Antonina Białek z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Wyścig elity mężczyzn w stawce ponad 30 zawodników i na zakładkę wystartowało kolejnych 30 juniorów, blisko 60 zawodników zmierzyło się z tą trasą w Jastrzębiu-Zdroju. Szybka, wymagająca runda, niewiele można tutaj na niej zyskać, jeśli chodzi o odległości w poszczególnych grupkach, ale Krzysztof Łukasik wypracował sobie kilkanaście sekund przewagi i tak podążał aż przez 9 równych okrążeń do mety. Długi wyścig, godzinę 35 zajęło mu pokonanie i zameldował się pierwszy na mecie, ale bardzo pasjonujący pojedynek stoczył się między Karolem Ostaszewskim i Filipem Heltą. Panowie tutaj nawzajem się tasowali, odpierali ataki i finalnie to Karol Ostaszewski przyjechał drugi na metę, a trzeci Filip Helta. Bardzo dobrze zaprezentowali się już też nasi młodzieżowcy, bo zawodnik do lat 23, Filip Surdyk był czwarty Open z Warszawskiego Klubu Kolarskiego, a miejsce piąte Piotr Brzuska. Rywalizacja elity mężczyzn w Jastrzębiu-Zdroju pod dyktando JBG2 Team. Faktycznie udało mi się odjechać pod koniec pierwszego okrążenia, aczkolwiek no, ta różnica wcale nie była taka za duża. Ta trasa no, nie sprzyja dużym różnicom czasowym, więc tak naprawdę no, przez cały wyścig czułem, że chłopaki są niedaleko i jakikolwiek błąd no, mógł mnie pozbawić prowadzenia. No, ale udało mi się wystrzec jakichś większych błędów. Był to dosyć ciekawy wyścig. Tak naprawdę kibice ciągle też podawali straty do Krzycha, które mam poczucie, że nie były wcale duże i ciągle gdzieś tam jeden błąd Krzycha czy dwa mogłyby spowodować, że nagle my był w walce o zwycięstwo. Fajny wyścig, pierwsze 3 rundy ja pociągnąłem, potem puściłem Filipa, bo na tej rundzie jazda po kole bardzo dużo daje za plecami zawodnika, ale końcówka to już spokojnie do mety, bez błędu, no bo tutaj jest bardzo dużo przeszkód technicznych, jest bardzo intensywnie, no i właśnie trzeba kontrolować ciągle sytuację, żeby nie popełnić tego decydującego błędu i nie stracić za dużo. Myślę, że z dzisiejszego dnia mogę być zadowolony. Tak naprawdę wczoraj zadecydowałem o starcie, że stawię się na linii startu, no nie żałuję, udało mi się przejechać równym, mocnym tempem wyścig, bez błędów i nawet się pościgać. Wyścig elity mężczyzn, na miejscu pierwszym Krzysztof Łukasik, JBG2 Team, na miejscu drugim Karol Ostaszewski, JBG2 Team, na miejscu trzecim Filip Helta, Klub Sportowy Stretnogórska Grupa Rowerowa, na miejscu czwartym Filip Surdyk, Warszawski Klub Kolarski, na miejscu piątym Piotr Brzuska, JBG2 Team. Za nami trzecia runda Pucharu Polski w Jastrzębiu-Zdroju. Pasjonujące wyścigi elity kobiet, gdzie do samego końca walczyła Matylda Szczecińska i Gabriela Wojtyła i to Matylda Szczecińska z Mitutoyo AZS Wratysława Wrocław wygrała. Ona również będzie zawodniczką rezerwową na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. A jeśli chodzi o wyścig elity mężczyzn, swoją dominację na krajowym podwórku potwierdził Krzysztof Łukasik, który wygrał trzeci wyścig kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i tutaj też zwyciężył dzisiaj w Jastrzębiu-Zdroju. Widzimy się już na kolejnej rundzie Pucharu Polski w Krynicy-Zdrój. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Materiał powstał we współpracy z Trezado. Jeszcze zaprezentuję jeszcze raz ten okrzyk bojowy, bo był niesamowity. To jeszcze raz, uwaga, bo kto